Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto jogurtowe z malinami. Zacznijmy od przygotowania spodu, do którego potrzebujemy około 20 herbatników maślanych. Foremka prostokątna o wymiarach 24 na 36 cm wyłożona papierem do pieczenia i na spód wykładamy herbatniki maślane. Jeśli zaistnieje potrzeba, musimy je dociąć. Spód przygotowany, odstawiamy foremkę na bok, a zajmujemy się teraz już masą jogurtową. Na masę jogurtową potrzebujemy 1600 g jogurtu naturalnego, 500 g malin, 2 razy po 100 g cukru pudru, 2 razy po 30 g żelatyny i 2 razy po 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. Najpierw maliny, 500 g malin, my mamy mrożone, wobec tego blenderem rozcieramy na drobno. Jeżeli Państwo mają świeże, można to zrobić widelcem. Maliny rozdrobnione, a więc odkładamy je na chwilę na bok. Bierzemy sobie miskę, do której dajemy 600 g jogurtu naturalnego. Do środka dodajemy te wcześniej rozdrobnione maliny. Dosypujemy 100 g cukru pudru. Włączamy mikser i wszystko ze sobą mieszamy. Jedna część przygotowana. Teraz bierzemy sobie drugą miskę, do której dajemy 1000 g jogurtu naturalnego, dosypujemy 100 g cukru pudru, włączamy mikser i oba składniki ze sobą mieszamy. Druga część przygotowana. Przechodzimy teraz do przygotowania żelatyny, czyli do 2 miseczek wsypujemy 2 razy po 30 g żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. Po dokładnym wymieszaniu żelatyny zostawiamy ją do wystudzenia i tak proponuję w międzyczasie mieszać, żeby nie porobiły się grudki, żeby się nie zbrylowała. Przestudzoną żelatynę będziemy teraz dodawać do naszych mas. Powolutku, wolnym strumieniem do jednej masy dolewamy i mieszamy. Musimy dokładnie żelatynę rozmieszać w masie. I to samo robimy z masą malinową, również małym strumieniem dolewamy i wszystko ze sobą bardzo dobrze mieszamy. Ok, prawie wszystko gotowe, więc wracamy do naszej foremki z przygotowanym spodem. Bierzemy sobie 2 chochelki tej samej wielkości i teraz na zmianę będziemy wykładać nasze masy. Chochelka różowej masy malinowej, chochelka masy białej. Jedną na drugie, jak Państwo widzą. I pod ciężarem po prostu masy się będą rozkładać. I kontynuujemy wylewanie tak, aż wykończymy obie masy. Na koniec, jeżeli zaistnieje potrzeba i masy się nie rozłożą do końca, możemy lekko foremką potrząsnąć, żeby
wypełniły całość foremki. I jeszcze teraz element zdobniczy. Patyczkiem od kątów do środka. A następnie od środków boków również do środka. I teraz będziemy obie wszystkie części dzielić jeszcze na mniejsze, ale już w drugą stronę. Dzięki temu powstanie śliczny wzorek na naszym cieście. Ciasto wkładamy na kilka godzin do lodówki, żeby masy stężały, a najlepiej na 12 godzin. Wtedy herbatniki zmiękną i będą tworzyły spójną całość. Zapraszam do przygotowania tego cudeńka, a ja żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.